Cześć! Witajcie w nowym filmie na moim kanale. W tym filmie chciałabym Wam pokazać moje podsumowanie miesiąca. Ja myślałam, że w czerwcu praktycznie nic nie czytałam, bo tak jakby te książki dość szybko mi szły. No i jak już zrobiłam sobie moje podsumowanie miesiąca, no to okazało się, że przeczytałam 10 książek. I w zasadzie były to przeróżne gatunki, chociaż w tym miesiącu dużo było queerowych książek oraz dużo było takich romansów w zasadzie, no bo te queerowe książki to romanse. Natomiast pojawił się thriller i pojawiła się literatura taka à la faktu, trochę było faktu, trochę nie. No i taka dosyć filozoficzna książka się pojawiła. Więc trochę było różnorodności, na szczęście, nie tylko jeden gatunek i tyle. W kolejnym miesiącu też mam nadzieję, że uda mi się przeczytać tyle książek, w sensie może więcej, może mniej, nieważne, ale ważne, żeby była różnorodność. No i nie wszystkie książki mam, więc będę wklejać zdjęcia. Chyba połowę mam, a połowę pokażę jakby na zdjęciach, także szykujcie się. Więc tak, miesiąc zaczęłam od Człowieka, który czytał umarłych, czyli książkę częściowo fikcję, ale opartą właśnie na faktach. Jest to książka o Song-Chi, który wymyślił podwaliny medycyny sądowej. Ja tę książkę długo czytałam, chciałam sprawdzić na Goodreadsie, ale Goodreadsa mam na telefonie, na którym nagrywam. No nieważne. Dość długo czytałam tę książkę i ja już myślałam, że jej nie skończę. To było moje drugie podejście do tej książki. Kilka lat temu już ją zaczęłam czytać i doszłam do połowy. No i przestałam ją czytać. Moja siostra zdążyła już się wyprowadzić z domu, zabrać tę książkę ze sobą, bo to jej książka, i ja jej nie przeczytałam. No i teraz jakoś siedziałyśmy razem i ona stwierdziła, że może fajnie byłoby przeczytać tę książkę, bo w sumie ją kiedyś czytałam, nie skończyłam, więc postanowiłam to zrobić. Dużo z niej pamiętałam, co jest dziwne, bo niezbyt często pamiętam tak mocno książki. Tutaj akurat zapamiętałam. Także mamy tutaj Song-Chi, którego jak to powiedzieć, który chce zostać jakby sędzią i zajmować się właśnie tymi sprawami takich zabójstw, ogólnie śmierci. Dużo przeszkód stoi mu na drodze. Ma nauczyciela Fenga, którego bardzo bóstwi i który jest dla niego bardzo ważną osobą i tak naprawdę chce mu dorównać. Natomiast najpierw umiera mu dziadek, więc muszą, zgodnie, bo to się dzieje w XIII wieku, nie wiem czy powiedziałam, zgodnie z tradycją tamtych lat, głowa rodziny musi zrzec się wszystkiego i być taki rok w żałobie. Więc oni wracają z tego Syczuan, to nie jest Syczuan, nie pamiętam jak się nazywa, ta miejscowość, muszą wyjechać ze stolicy i wrócić na swoją prowincję. Tam też dzieje się przykra sprawa, bo brat Song-Chi jest podejrzany o morderstwo pewnej osoby. Na szczęście na końcu wszystko się dobrze okazuje, natomiast potem giną rodzice Song-Chi. Song-Chi musi uciekać, bo jest podejrzany też w pewnych sprawach, więc cała ta historia jest bardzo ciekawa, pełna zwrotów akcji tak naprawdę. Bardzo mi się podobała i polecam. Tylko że jest taki właśnie początek dość długi i potem dopiero akcja nabiera tempa. Ale ogólnie książka bardzo dobra i naprawdę świetnie napisana. Kolejna książka to jest queerowa książka, którą kupiłam sobie właśnie w Biedronce. Ogólnie w Biedronce kupiłam sobie 4 książki. I 4 książki w tym miesiącu przeczytałam. Co jest dziwne, bo ja takich rzeczy zazwyczaj nie robię, bo zazwyczaj kupuję, odkładam i biorę inne. Natomiast w tym miesiącu wyjątkowo udało mi się to zrobić, więc jestem z siebie bardzo dumna. Więc tak, mamy tutaj zapisane w gwiazdach, czyli historię 2 dziewczyn, Ellie oraz Darcy. No i Ellie jest taką astrolożką, bujającą w obłokach, marzycielką. Ma wraz ze swoją przyjaciółką serwis, w którym zajmuje się właśnie astrologią. No i mamy Darcy, która jest taką
stąpającą po ziemi osobą, w ogóle nie wierzy w astronomię. Natomiast brat właśnie Darcy współpracuje z portalem tej Elle. No i postanawia je ze sobą umówić. Na pierwsze spotkanie, chyba mogę zdradzić, to nie będzie jakiś spoiler, bo to się dzieje na pierwszych stronach. Natomiast na pierwsze spotkanie Elle się spóźnia, no i Darcy tak nie do końca się podoba to, że Elle się spóźniła. No i tak naprawdę skreśla ją. Natomiast przez to, że jej brat cały czas napiera na to, żeby ona się z kimś zaczęła mówić i jak już myśli, że ta randka się nie udała, no to ona mówi właśnie, że ona się udała, że one już planują kolejne spotkania, no i takim to sposobem muszą zacząć udawać. Natomiast to udawanie przeradza się w coś więcej i taka jest naprawdę urocza ta książka i polecam. Mam nadzieję, że w tym miesiącu moja siostra ją przeczyta, bo chcę jej pożyczyć, a teraz będzie miała urlop, więc będzie mogła poczytać, bo naprawdę świetnie jest napisana, dobra rozrywka. Ja nawet chyba z 2 dni ją czytałam, bo normalnie człowiek się nie może od niej oderwać. A przeżyła ze mną wiele, bo była nawet ze mną nad jeziorami, co widać, bo została ubrudzona gliną. Także bardzo fajna, przyjemna książka. Kolejna książka to są Współlokatorzy i ja wkleję zdjęcie o tych książek, o których mówię, a nie pokazuję. Słuchałam ją w audiobooku. Podobała mi się, chociaż nie aż tak, żebym ją chwaliła i zapamiętała, więc obecnie mówiąc o niej, niewiele z niej pamiętam tak mocno. Natomiast wiem, że mamy tam 2 bohaterów. Może ja sprawdzę sobie na Legimi imiona tych bohaterów, bo szczerze przed filmem sprawdzałam te książki wszystkie i wszystkich bohaterów sprawdzałam. Natomiast teraz już nie pamiętam. Wiem tylko jedną rzecz. Mamy tutaj Klarę, która jest dziewczyną z dobrej rodziny i wyjeżdża jakby do innego miasta, bo chce żyć z miłością swoich młodzieńczych lat, bo jest zakochana w swoim najlepszym przyjacielu, który tak naprawdę ją cały czas frędzonuje. Ale ona go kocha. No i postanawia wynająć z nim dom. Chciałam po rosyjsku przejść. A będąc ścisłym, wynajmuje u niego pokój, bo myślę, że będą mieszkać razem. Ta jej miłość jest muzykiem. Natomiast okazuje się, że on wyjeżdża w trasę i ten pokój, który on miał wynajmować, wynajmuje... Zaraz powiem... Josh. Więc Klara z Joshem zaczynają mieszkać razem. On jej się zaczyna podobać, no ale tak naprawdę ona nie wie, czym on się zajmuje, więc go wygooglowuje i okazuje się, że Josh to gwiazda porno. No i Klara nie wie, co robić, bo tak naprawdę ona nie chce zostać czarną owcą rodziny, jak jej ciocia. I boi się tego tak naprawdę. Natomiast Josh otwiera jej wiele drzwi i wiele możliwości. Pomaga jej nawiązać kontakt z ciocią, która została jakby wygnana z rodziny przez pewne sprawy, które robiła. Pomaga jej też zrobić coś, co ona chce, nie tylko jakby jej rodzina. I ona właśnie z Joshem otwierają pewną stronę, która ma pomóc kobietom w spełnieniu rozkoszy, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Więc bardzo ciekawy romans, natomiast ja już kompletnie nie pamiętam. Jest to taka książka, żeby przeczytać i tak naprawdę zapomnieć, bo no nie wiem, czy czytałabym ją kolejny raz, a to jest książka, może pokażę od razu, która ma taką okładkę, natomiast ja ją też chciałam kupić w Biedronce w tej promocji, bo to są mini książki jakby bo kolejna, no już zdradzę i tak jest większa, to są takie kieszonkowe i też była ta książka w kieszonce, chciałam ją kupić, ale stwierdziłam, jest na Legimi, to przesłucham w audiobooku, bo wolę w audiobookach słuchać często książek, bo mogę coś też dodatkowego robić, więc nie kupiłam i chyba dobrze, bo zapomniałabym o niej, a to jest taki romans z mnóstwem erotyki, co nie do końca lubię, chociaż ostatnio dość często sięgam po takie książki, nie wiem czemu. I właśnie słucham ich w audiobooku, chyba po to, żeby przy pracy, jak sobie słucham, zamiast muzyki słuchać czegoś
w co mogę się wsłuchać, ale nie muszę konkretnie śledzić akcji. Chyba po to robię. Także o współlokatorach już powiedziałam. No i teraz moja ukochana książka tego miesiąca. Najlepsza z najlepszych, czyli Nocny film, który już pokazałam. Książka, która do tej pory jest w mojej głowie. Książka, którą chcę polecać każdemu. Jeżeli ktoś może ją przeczytać, to polecam. Jest to dość gruba książka, natomiast naprawdę czytając tę książkę nie odczuwa się tego, że ona ma 800 stron, czy ile? 760 stron. Naprawdę nie odczuwa się tego. No i mamy tutaj Scotta McGreetha, który jest dziennikarzem śledczym. No i tak naprawdę zaciekawia go pewien temat reżysera horrorów Stanislasa Kordowy. I on kilka lat wcześniej, zanim dzieje się akcja tej książki, to zaczyna robić o nim materiał, natomiast temu reżyserowi się to nie podoba. Trafia ta akcja, jakby sprawa do sądu, no i nasz Scott McGreeth przegrywa i musi zapłacić temu reżyserowi mnóstwo kasy. No i akcja dzieje się już chyba ładnych kilka lat później. Nie wiem, czy jest dokładnie powiedziane. Może było, ale nie pamiętam. Coś mi się kojarzy 10, ale to chyba niemożliwe, że 10 lat wcześniej. To też nie ma powiedziane. Nie wiem. Natomiast kilka lat później dzwoni do Scotta jego prawnik i mówi: słuchaj, córka Kordowy, Anastazja, została znaleziona martwa. Ale to jest samobójstwo, więc słuchaj, nie przejmuj się. Natomiast u Scotta odżywa jakby taka chęć rozgryzienia tego reżysera. I on nie do końca wierzy, że jest tutaj właśnie to samobójstwo, a podejrzewa morderstwo. Natomiast mamy tutaj dużo kryminału, dużo thrillera, mamy też motywy czarnej magii. Więc bardzo ciekawa książka. I tak naprawdę jakby nasz Scott. Dlaczego teraz ktoś musi mi pisać? No i nasz Scott tak naprawdę goni widmo, bo nasz reżyser Stanisław Kordowa nie pojawia się publicznie od ponad 30 lat. W zasadzie ostatnim takim jego wystąpieniem publicznym był wywiad w gazecie Rolling Stone. I mamy tutaj tak naprawdę ten wywiad pokazany w tej książce. Więc jest tutaj pokazane wszystko. No i ostatni raz właśnie wtedy się pojawia, potem znika i te jego filmy wychodzą. No i cały czas pracuje nad nowymi filmami, ale zamyka się jakby w swojej bańce, więc nikt go nie widzi, więc jeszcze bardziej jest taki jakby bardziej wielbiony przez tych wszystkich jego kordowianów, bo tak się nazywają jego fani. Więc naprawdę super film. Super film, bo przeczytałam, super książka, Nocny film, Mariszy Pessl. Natomiast jeden minus był w tej książce, bo do książki jest jakby dołączona aplikacja, a w zasadzie trzeba byłoby wejść na stronę Night Film Decoder. No i mamy tam taką funkcję, w sensie tu jest tak napisane, że była tam funkcja, że skanujemy sobie ten znaczek. Na tej stronie skanujemy ten znaczek i wtedy ta strona nas w taką interaktywną relację odprowadza. Natomiast już niestety ta strona nie działa, a szkoda, bo fajne by było, jakby można było sobie wejść w ten świat. Chociaż podejrzewam, że wtedy to byłoby większe przeżycie, bo tutaj najczęściej te znaczki takie odnoszące do tej aplikacji były na jakichś stronach takich bardzo horrorowych. To myślę, że mogłoby to być dosyć straszne i ciężkie przeżycie. Ale nie wiem. Natomiast ta książka jest nieziemska i naprawdę warta przeczytania. Czyli sobie zaznaczę, że powiedziałam, żeby potem nie zapomnieć, bo były już miesiące, w których zapomniałam powiedzieć o książkach. No i teraz dwie. Dylogia Weroniki Ancerowicz,
For Sure Not You i Maybe You. Dwie książki i tak naprawdę cieszę się, że zdecydowałam się kupić dwie książki, bo po przeczytaniu pierwszego tomu od razu sięgnęłam po drugi, bo nie mogłam wyczekać tej historii, która się tutaj dzieje. Mamy tutaj Natalie Forbes, która jest idealną dziewczyną, idealną uczennicą. Wszystko ma tip-top, wszystko świetnie. Jest taką gwiazdeczką szkoły, bo jest przewodniczącą. Wszyscy ją kochają. No jest takim ideałem chodzącym. No i mamy Blaze'a, który jest czarną owcą, ponieważ jego wujek był oskarżony o pewne matactwa i pewne dosyć słabe rzeczy. Natomiast i poszedł siedzieć i jakby wszystkie te jego brudy były zwalone na jego rodzinę. Więc ta rodzina musi sobie radzić z hejtem. Natomiast nie tylko z hejtem, ale też z innymi rzeczami. No ale pewnego dnia Blaze odkrywa pewien sekret Natalii, który tworzy rysy na jej rysopisie. No i w tym momencie zakochuje się w niej. Chociaż tak naprawdę czytając tę książkę dowiadujemy się, że on się zakochał w niej już tak naprawdę w przedszkolu, kiedy to pierwszy raz się poznali. Natomiast tak okazuje się, że Natalie wcale nie jest taką grzeczną uczennicą. Nie wiem, czy mogę zdradzać, ale powiem, że były tutaj w tej książce, nie, ale w drugiej części były próby samobójcze. Tutaj tylko jest powiedziane, że ona miała ją wcześniej, więc Natalie tak naprawdę nie wytrzymuje presji, którą nakładają na nią rodzice. Ci rodzice też są jacyś naprawdę chorzy, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Wymagają od niej bardzo dużo rzeczy i tak naprawdę jeżeli czegoś nie zrobi, to ją karzą i to dość dotkliwie, bo mamy tutaj motywy przemocy. I tak naprawdę myślałam, że ta książka jest mocna, ale ona jest w porównaniu z drugim tomem bardzo lightowa, bo drugi tom, czyli Maybe You, jest jeszcze mroczniejsza, jeszcze więcej tajemnic się odkrywa i tak naprawdę dopiero drugi tom pokazuje nam cały obraz życia Natalie i w zasadzie cały obraz życia Blaze'a. Więc naprawdę świetna dylogia i naprawdę myślę, że warto zapoznać się z tymi książkami, bo naprawdę bardzo wiele wartościowych rzeczy przekazują. Podobało mi się też, że na przykład mamy tutaj playlistę, którą możemy sobie słuchać podczas czytania. W drugiej książce też mamy taką playlistę z innymi piosenkami, co też jest fajne. Więc naprawdę świetnie się takie rzeczy czyta. I polecam, bo ta dylogia jest fajna. Ja na przykład kupiłam ją za tam 12 zł sztukę w Biedronce. Natomiast wiem, że w Empiku też jest ta książka dostępna, też w wersji miniaturowej, jeżeli ktoś nie chce dużo wydawać. I chyba też, jeżeli kupi się przez stronę, też mniej więcej 12 zł kosztuje, czy 13. Cena okładkowa to 18 zł, więc nawet pójść do Empiku, jeżeli jest dostępny u Was Empik i dostępna książka w Empiku, pójść i kupić też można, jeżeli ktoś by chciał. Ewentualnie można gdzieś na tych platformach takich na Legimi, na pewno jest na Legimi, bo widziałam, bo się pojawiła jak już kupiłam. I nie wiem, czy na innych jest, bo nie mam. Może na Empik Go jest. Ale naprawdę fajna książka, więc jeżeli ktoś by chciał, to polecam, bo warto przeczytać. Czyli sobie tutaj odhaczę dwie. No i kolejna książka to było Nigdy do końca. I to była bardzo fajna książka o tranzycji w zasadzie. Bo mamy tam... O proszę. To jest taka książka. To jest jakaś nowość niedawna i akurat ucieszyłam się, bo jest audiobook tej książki. Mamy tutaj Milesa, 16-letniego, który niedawno postawił wszystko na jedną kartę, tak naprawdę, i dokonał tranzycji i powiedział, że on jest chłopcem, bo był wcześniej Melisą. No i to wszystko burzy jego życie, bo tak naprawdę musi przewartościować wszystko. I tak, ma dwa postanowienia na pewno. Pierwsze to chce odzyskać swojego byłego chłopaka, który z nim zerwał. A drugie postanowienie to jest takie, aby pokonać swojego największego rywala w konkursie pianistycznym. No i budzi się z tą myślą, więc postanawia działać. Natomiast w tym samym czasie
pojawia się w mieście nowy kolega, Edward. Nie, Edward to ty, Boże. Edward to jest przecież autor książki. Pojawia się Erik. No i chłopcy, coś między nimi zaiskrzyło, ale na początku Miles wcale nie myśli o nim w tych kwestiach, o których myślałby z jego byłym chłopakiem, tylko po prostu myśli, że jest fajnym kolegą. No i tam jest akcja, że jest ktoś z ich kolegów robi imprezę walentynkową, więc oni postanawiają się na nią wbić jako chłopak i chłopak. No i na tej imprezie zaczyna coś między nimi być więcej i tak naprawdę postanawiają być razem. Natomiast Miles cały czas nie do końca jest pewny swoich uczuć, bo cały czas myśli, że kocha Shona, czyli jego byłego chłopaka. Bardzo fajna książka. Mamy tutaj pokazaną całą drogę Milesa, jak zaczyna naukę do tego konkursu, jak zmienia nauczyciela w trakcie, ponieważ jego dawna nauczycielka powiedziała, że nie da rady go już więcej przygotować, więc odsyła go do jakiejś znienawidzonej przez wszystkich tych takich pianistów nauczycielki. Natomiast Miles bardzo ją lubi, bo jest świetną kobietą. Więc cała ta droga, i jest pokazana cała droga Milesa, jak on sobie radzi z tym przejściem tranzycji. I bardzo się cieszę, że miał przy sobie na przykład dwójkę wspaniałych przyjaciółek i Erika, którzy mu w tym pomogli tak naprawdę do końca odkryć już siebie. Więc naprawdę bardzo fajna książka, lekka, ale wartościowa dla osób, których ciekawi ten temat. Kolejna książka, ostatnia już z fizycznych, które mam, jest to Icebreaker. Ja już ją dość długo chciałam przeczytać, natomiast nigdy się na nią nie zdecydowałam, a teraz jako, że była na promocji, to stwierdziłam, że naprawdę chcę ją przeczytać. Mamy tutaj Mikeya, który jest synem sławnej gwiazdy oraz wnukiem słynnej jeszcze bardziej gwiazdy, hokeja. I on jest teraz na uczelni i szykuje się do draftu NHL. Natomiast w tej swojej drużynie musi teraz być ze swoim największym rywalem, który jest jakby na drugim miejscu w tym drafcie, ponieważ tam chyba na którym miejscu jesteś, tym lepsza drużyna cię wybiera, albo ma pierwszeństwo ta lepsza drużyna cię wybrać. Więc już mikrofon, także będzie pewnie jakiś szmer. No i on właśnie ma postawione bardzo wysoką poprzeczkę, bo tak naprawdę wszyscy oczekują, że on będzie lepszym od ojca i lepszym od dziadka, czego on tak naprawdę nie uważa, że jest naprawdę w stanie zrobić. No i mamy tutaj Jasona, czyli jego przeciwnika. Także tutaj po okładce możecie poznać, że jest Mickey, bo on był niższy i wszyscy wytykali mu wzrost, a tutaj jest Jason, który jest czarnoskóry, więc w tej lidze jakby hokeja okazuje się, że tak naprawdę czarnoskórych jest bardzo mało i jest to i są to bardzo dyskryminowane tam osoby. No i oni przez to, że są w jednej drużynie, to na początku skaczą sobie cały czas do gardeł i cały czas tak naprawdę robią sobie jakieś przytyki, złe afery, więc kumple z drużyny postanawiają im pomóc w dojściu do porozumienia. No ale chłopcy tak dochodzą do porozumienia, że się w sobie zakochują. Fajna książka. Pokazany jest tu też bardzo mało hokeja jest pokazanego, bądź co bądź. Trzeba już dużo hokejowych zagrywek znać, ponieważ tutaj osoba autorska, która pisała tą książkę, jest jest fanem hokeja. I tak naprawdę wie wiele i już jakby czytelnika zatapia w tym świecie, ale nie robi żadnych wstępów, tylko jakby po prostu osoba, która to czyta, powinna już wiedzieć te sformułowania. Natomiast hokej nie jest tu na głównym planie, a szkoda, bo mogłoby być fajniejsze, jakby był. Na głównym planie jest tutaj miłość oraz depresja, ponieważ nasz Miki przez to, że
cały czas jest w takim ciągłym stresie, ma depresję. I jest to też na podłożu genetycznym, więc tutaj jest pokazane, jak on sobie radzi. I też, jak się okazało w tej książce, w hokeju nie ma zbyt wielu osób innej orientacji, więc też pokazuje to, jak on wychodzi, robi taki coming out przed swoją rodziną, co jest dla niego ciężkie, bo pomimo tego, że w jego rodzinie na przykład siostra jest jedna, druga, nie heteroseksualna, a jedna jest panseksualna, a jedna, właśnie nie pamiętam, ale właśnie są innej orientacji niż ta przyjęta przez wszystkich, to właśnie on się boi, bo pomimo tego, że ojciec je motywował, to boi się, że tutaj, skoro on jest biseksualny, to ojciec go nie zaakceptuje i będzie miał też trudności w NHL. Natomiast książka pokazuje, że nie do końca tak musi być. Więc bardzo fajna. No i teraz dwie krótkie książki będą, a w zasadzie jedna dość krótka i od razu o niej powiem. Jest to książka filozoficzna i tak naprawdę ciężko mi o niej cokolwiek powiedzieć, bo jest to książka bardzo ciężka. W sensie nie do końca ciężka. Jest to książka w zasadzie filozoficzna dla osób takich poszukujących pewnych pytań, może pewnych odpowiedzi na pytania. Jest to książka Khalila Gibrana, Prorok. Ja ją przesłuchałam w audiobooku. To jest bardzo krótka książka, bo ona ma chyba 88 stron. I to jest książka, która w audiobooku ma 1,5 godziny, więc to jest naprawdę bardzo krótka książka, ale bardzo wartościowa, bo nasz Khalil Gibran był filozofem, pisarzem, artystą, a chociaż może on jest. Nie wiem, czy żyje jeszcze, musiałabym sprawdzić. Nie chcę też uśmiercić osoby, więc jest osobą, jest filozofem, poetą, artystą i tak naprawdę tutaj mamy historię, gdzie do pewnego miasta przybywa prorok i ludzie zaczynają go pytać o pewne rzeczy i on w filozoficzny sposób, ale taki do zrozumienia warty i każdy może to zrozumieć inaczej, przekazuje nam wiele informacji na temat miłości, przyjaźni, pokoju, życia, pieniędzy, pomocy innym. Więc naprawdę fajna, wartościowa książka, niedługa, taka w sam raz i można do niej wracać i tak naprawdę za każdym razem to, co mówi nasz prorok, my możemy zrozumieć inaczej, bo będziemy w innym momencie naszego życia. Więc bardzo ciekawa i bardzo się cieszę, że po nią sięgnęłam. Bardzo dziękuję osobie, która mi ją poleciła, bo uważam, że to była świetna książka. Nie mogę powiedzieć też, że świetna rozrywka, bo to nie była książka taka rozrywkowa, natomiast była to dość dobra książka. I kolejna, ostatnia już w tym miesiącu, to Domestic Fluff Weroniki Łodygi i Anny Krztoń, czyli pisarki i rysowniczki. Jest to powieść graficzna, odnosząca się trochę do poprzednich książek, a w zasadzie do poprzedniej jednej książki Weroniki Łodygi, Heart Comfort. I tutaj naszą główną bohaterką jest Magda, która w tamtej książce była dość poboczną postacią, ale książkę się szybko czyta, bo to są obrazki, mało tekstu, więc w zasadzie fajnie. Natomiast książka dużo nam pokazuje, bo mamy Magdę, której rodzice się już rozwiedli dawno, ojciec odszedł i wyleciał, chyba mieszka teraz w Anglii, więc daleko. No i tam zakłada nową rodzinę. I okazuje się, że żona taty, nowa, jest w ciąży. I tutaj jest pokazane, jak Magda stara się poradzić sobie z tym właśnie problemem. Bo ona tak naprawdę boi się, że jej ojciec przestanie ją kochać, że to nowe dziecko będzie teraz wyżej niż wszystkie jego dzieci poprzednie, a w zasadzie ma 2 siostry, czyli ma już 3 dzieci, to będzie kolejne. Dla niej też cały czas trudnym jest to rozstanie rodziców, bo ona
nie umie sobie nadal z tym poradzić. Zawsze starała się pokazywać, że jest taką twardą osobą, natomiast ona tak naprawdę nie umie sobie z tym poradzić od tak naprawdę dziecka, bo była dzieckiem, jak rodzice się rozstali. No i mamy 5 rozdziałów, które pokazują nam 5 etapów właśnie tej, jakby można to powiedzieć, żałoby Magdy nad tą informacją. Więc tak. No i w tej książce Magda też poznaje pewną osobę, którą zaczyna lubić i w której się zakochuje, która jej się podoba. Może nie zakochuje, bo tam jeszcze nie ma tego etapu miłości, natomiast w osobie, która jej się zaczyna podobać, i umawiają się na kawkę. Więc taka słodka chwila w tej książce. Bo ogólnie cała książka pokazuje nam to, co jest teraz i to, co było kiedyś. I takie mamy 5 głównych etapów tej żałoby. Bo najpierw odejście taty, rozstanie właśnie z mamą, wyjazd, bardzo utrudniony w zasadzie kontakt, bo oni się nie widzą, tylko przez internet się porozumiewają, więc tutaj już jest troszkę utrudniony kontakt. Nowa rodzina taty, to wszystko się tak łączy i naprawdę fajna książka. I jeżeli ktoś nie czytał Heart Comfort, to może być mu ciężko trochę zrozumieć tą książkę. Ja czytałam dawno, nie wszystko pamiętałam, ale początek był dla mnie ciężki, bo zapomniałam kompletnie, kim była Magda i bardzo ciężko można było to zrozumieć, więc warto najpierw przeczytać Heart Comfort, potem można Domestic Love i potem Angst with Happy Endings, ponieważ w zasadzie Angst with Happy Endings chyba z tego co pamiętam nie odnosi się jakoś tak konkretnie do tej głównej historii w Heart Comfort. Także to by było tyle. 10 książek, które udało mi się przeczytać w tym miesiącu. Najbardziej chyba w pamięci został mi Nocny film i Człowiek, który czytał umarłych, no i Prorok. Natomiast wszystkie były dobre i nie było takiej książki, chociaż może ci współlokatorzy, to była książka, o której zapomnę dość szybko, tak podejrzewam, bo jest w zasadzie taka sama jak inne. Jedyne co, to jest bardzo dobrze pokazana branża porno, co nie w każdej książce tego typu, w sensie w romansie jest pokazane. I mamy tutaj tak naprawdę branżę porno od drugiej strony, bo od strony aktorów, którzy tam występują. Więc myślę, że o każdej będę mogła coś powiedzieć. Natomiast nie każdą zapamiętam na długi czas. I właśnie te 3, o których wspomniałam, to będą te książki, o których będę wspominać. No i myślę, że też wysokie miejsce ma u mnie dylogia For Sure Not You i Maybe You, czyli dylogia Westwood Academy. Muszę przeczytać więcej książek pani Weroniki, bo jeżeli ta dylogia była fajna, to mam nadzieję, że inne też są na takim wysokim poziomie, bo to jest naprawdę wysoki poziom. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!